Cześć, to ja, Kamila, czyli Polka w podróży. Wybierasz się do Wietnamu? Mam dla Ciebie kilka porad, które pomogą Ci przeżyć swoich pierwszych kilka dni łatwiej w tym kraju. To jedziemy. Pierwszą rzeczą, o której warto wiedzieć, zanim jeszcze dotrzecie do Wietnamu, to to, że rząd Wietnamu bodajże w październiku tego roku, czyli 2023, wprowadził 90-dniowe wizy dla m.in. Polaków, które można zaaplikować online. Co jeszcze fajniejszą informacją, to to, że wiza ta kosztuje tylko 180 zł na te 3 miesiące. Ja tak aplikowałam, proces był, z tego co pamiętam, całkiem prosty i nie czekałam długo. Natomiast pamiętajcie, żeby zaaplikować wcześniej. O wizę można aplikować już 3 miesiące przed wyjazdem. Lepiej jest to zrobić wcześniej niż później, bo nigdy nie wiadomo. Druga rzecz. Pamiętajcie, że chodniki w Wietnamie są dla skuterów. One absolutnie nie są dla przechodniów. Kompletnie szaleństwem jest tak myśleć. Tutaj rządzą skutery i skuter jest najważniejszy. Piesi chodzą po ulicach, czy to w Hanoi, czy to w dużych miastach, czy to w mniejszych miastach. Być może są oczywiście dzielnice gdzieś, na przykład w Ho Chi Minh, gdzie nie ma aż tylu skuterów, natomiast Hanoi jest ich pełne i po prostu trzeba się nauczyć chodzić po ulicach i tyle. Kolejna rzecz. Autobusy sleepery. Z mojego doświadczenia wynika, że jeśli wybieracie się w podróż dłuższą niż 4 godziny, to prawdopodobnie nawet nie będziecie mieli opcji zamówić innego autobusu niż sleepera, czyli autobusu, który ma 3 rzędy i 2 poziomy. Tam są takie jakby praktycznie na 100% rozłożone siedzenia. Można je sobie regulować, aczkolwiek niektóre są popsute. Więc jeśli chcecie mieć taką półsiedzącą pozycję, to tam trzeba sobie czasem kombinować, podłożyć plecak pod plecy czy coś takiego, a inaczej po prostu można sobie leżeć, co jest całkiem fajną opcją. Kolejna rzecz, która mnie zadziwiła tutaj w Wietnamie, to to, że ceny wycieczek czy na przykład transportu, jaki oferuje hotel czy hostel, są często w lepszych cenach niż to, co możecie znaleźć online. Ja przynajmniej zawsze miałam takie przeświadczenie, że hotel sobie nalicza tą prowizję, w związku z tym te wycieczki hotelowe na ogół są dużo droższe niż to, co można znaleźć gdzieś tam na internetach. Tutaj w Wietnamie naprawdę warto sobie to porównać, bo nie ma co zakładać, że w hotelu czy w Waszym hostelu będzie drożej. Może się okazać, że naprawdę bardziej się opłaca przez miejsce, w którym śpicie, zabukować czy hotel, czy wycieczki. Ceny na północy i na południu naprawdę się różnią. Z mojego doświadczenia wynika, że nawet 40%. I to ja mówię tutaj o takich najbardziej podstawowych rzeczach, czyli nocleg, jedzenie, kawa, pranie. Naprawdę to jest różnica 40%, około 40%. Na przykład kawa. Wszędzie na północy średnio za kawę i to taką instant, nic szalonego i pysznego, tylko po prostu instant z mlekiem skondensowanym. Płaciłam średnio 30-35 tysięcy dong, czyli około 6-7 zł. Natomiast tutaj za tą samą kawę płaci się 15, maksymalnie 20 tysięcy. No to jest różnica. I podobnie jest przy wielu innych artykułach. Kolejną rzeczą, którą warto wiedzieć, to to, że na północy jest ciężko znaleźć supermarket, taki większy. Jeśli macie pomysł, żeby przyjechać do Wietnamu tak na pusto, że tak powiem, czyli kupić większej rzeczy tutaj już na miejscu, to możecie mieć problem, żeby niektóre rzeczy kupić. Nie wątpię, że w Hanoi są centra handlowe i są większe supermarkety. Natomiast jak już wyjedziecie z Hanoi, no to może być problem. Ja byłam w kilku miastach tutaj na północy. Na wyspie Cat Ba spędziłam miesiąc na przykład, tam nie ma większego supermarketu, tam są te małe takie sklepiki, gdzie można sobie kupić co najwyżej, nie wiem, jakieś chipsy i kole i piwo, ale tak, żeby na przykład kupić waciki, czy jakiś, nie wiem,
płyn do zmywania oczu czy coś takiego, to możecie mieć problem. To naprawdę trzeba sobie trochę przemyśleć i zorganizować. I wtedy polecam poświęcić czas w Hanoi, żeby znaleźć supermarket taki większy i żeby tam sobie kupić to, co potrzebujecie na resztę swojej podróży. I ostatnią rzeczą, o której chciałam wspomnieć, to są karty SIM i internet. Jest to relatywnie tania sprawa tutaj. Ja za swoją zapłaciłam 280 000 dong chyba, czyli około 40 zł na miesiąc. Nielimitowany internet, zasięg tutaj jest bardzo dobry. Praktycznie wszędzie nie kojarzę, żebym miała gdzieś problem z internetem. Później jak chciałam doładować tą kartę, to miałam trochę problem, dlatego że to można zrobić w takich kioskach firmy, w której kupicie tą kartę. Natomiast ja nie mogłam znaleźć właśnie takiego kiosku mojej firmy. I dopiero jedna pani w jednym supermarkecie jakby wzięła ode mnie gotówkę i przez swoje konto bankowe doładowała mój numer telefonu. I to była super opcja i później skorzystałam z tego ponownie, już jakby w innym miejscu, ale poprosiłam właśnie lokalsa, żeby mi doładował właśnie konto. To tyle ode mnie. Mam nadzieję, że informacje zawarte w tym filmiku będą dla Was przydatne. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzu. Subskrybujcie mój kanał i cóż, no, życzę Wam udanych podróży po Wietnamie i nie tylko. Pozdrawiam, Kamila, czyli Polka w podróży.